Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi S3. I Audi S3 tej generacji, czyli generacji 8Y, było już na moim kanale i wtedy auto mnie nie urzekło. To znaczy stwierdziłem, że auto jest piekielnie szybkie, wygląda agresywnie, ale jest nudne. Nudne, bo nie brzmi, ma opóźnienie na skrzyni i nie jest narwane. Zresztą, teraz macie link do materiału w prawym górnym rogu. Dzisiaj jednak stoję przed S3 tej samej generacji, ale po odświeżeniu. Odświeżeniu, które auto dostało w tym 2024 roku i które przyniosło kilka zmian. Po pierwsze, zmiany wizualne, czyli przemodelowano zderzaki, grill oraz nowe sygnatury świetlne, czyli nowe wzory świecenia. I jak wybierzemy te opcjonalne reflektory matrycowe LED, to możemy nawet wybrać jeden z 4 różnych motywów świecenia. Fajne, aczkolwiek bajer raczej zbyteczny, chociaż przyznaję, że te światła w nocy świecą genialnie. Tak więc zmiany wizualne są, chociaż czy na plus? No moim zdaniem nie. Obie wersje wyglądają dobrze, chociaż ta nowa jakoś tak grzeczniej wygląda, z przodem jak w jakimś Hyundaiu. No i też za wysoko stoi, ja bym to auto widział delikatnie niżej. Możliwe, że to przez konfigurację, bo zarówno felga, jak i lakier nie bardzo moim zdaniem pasują. A ten matowy lakier to opcja, która wymaga dopłaty aż 28 000 złotych. Bardzo dużo, moim zdaniem, można lepiej spożytkować te pieniądze. Ja wydałbym je na tę opcję, czyli na akcesoryjny wydech Akrapowicz z tytanowymi końcówkami, który kosztuje 21 000 złotych. Tak, też jest cholernie drogi. Tak drogi, że sam się zastanawiam, czy warto. Na pewno taniej można taki wydech kupić, czy nawet zrobić w jakichś tuningowniach. Ale tutaj mamy wydech na gwarancji, prosto z salonu. A zmiana wydechu w S3 jest moim zdaniem obowiązkowa, bo auto wreszcie brzmi i wreszcie daje osiągi. Posłuchajcie sami. Do tego, po odpuszczeniu gazu, słychać lekkie strzały, a w kabinie słychać taki lekki basowy pomruk. Naprawdę, odczucia z jazdy z innym wydechem są zupełnie inne, dużo lepsze. Szkoda tylko, że w kabinie dźwięk wciąż jest lekko podbijany, ale można to skonfigurować w trybie indywidualnym i tam niemal całkowicie to wyłączyć. W ogóle S3 pamięta tryby jazdy po każdym odpaleniu, poza skrzynią biegów. To trzeba zawsze samemu raz jeszcze przestawić i ustawić w D, S czy E, jak chcemy, żeby auto było w trybie Eco. I tak, wydech opcjonalny był też przed liftem. Nie było za to większej mocy oraz torque splittera. Najpierw większa moc. Audi S3 nadal ma silnik 2-litrowy, turbodoładowany o kodowym oznaczeniu EA888, w którym moc wzrosła z 310 do 333 koni, a moment z 400 do 420 Nm. To są już naprawdę imponujące liczby, jak na tak nie za duże auto. Wciąż mamy dwusprzęgowy automat o 7 przełożeniach oraz napęd na 4 koła, z tym, że napęd teraz został nieco zmieniony, ale o nim będzie za chwilę. Teraz sprawdźmy przyspieszenie do setki, bowiem to skróciło się z 4,8 do 4,7 sekundy. Pora na pomiar. Wynik to dokładnie to, co podaje producent, czyli 4,7 sekundy. I Audi S3 nadal nie jest bardzo agresywne ze startu, czuć jak komputer dawkuje tę moc, żeby była jak najlepsza trakcja. Ale przy wyższych prędkościach już takiego zdławienia nie ma i czas od 100 do 200 wynosi teraz 11,7 sekundy, czyli o 1 sekundę szybciej niż w przedlifcie. A to już jest bardzo duża poprawa. Brawo! No i dochodzimy do, moim zdaniem, najważniejszej zmiany, czyli tak zwany torque splitter. A torque splitter to nic innego jak dyferencjał z tyłu z funkcją rozdzielenia momentu obrotowego pomiędzy koła.
Dyfer ma elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe oraz 3 poziomy. Komfortowy, zrównoważony oraz sportowy. I to ostatnie nas interesuje najbardziej, bowiem w tym ustawieniu więcej momentu jest rzucane na tył i tym samym auto staje się lekko nadsterowne, czyli zarzuca tyłkiem. A w ogóle jak jest mokro, czy tam jesteśmy na szutrze, to tym autem można latać bokami, takimi trochę jak w WRC, na prostych kołach i tylko dajemy kontry. Piękna sprawa, bo jazda wreszcie zaczyna być angażująca i ciekawa. Ale od razu dodam, że tylko w nowym trybie Dynamic Plus, bo wtedy raz, że ten dyferencjał działa sportowo, a dwa, biegi są trzymane bardzo wysoko, ciągle w zakresie, kiedy ten silnik jest gotowy do ataku. No piękna sprawa. Bo jak jedziemy w zwykłym trybie, to skrzynia jest bardziej leniwa niż ja. W trybie Eco czy Comfort opóźnienie jest bardzo duże, dużo mniejsze jest właśnie w Dynamic, a najmniejsze w Dynamic Plus. Ale jak widzieliście, jak już złapie bieg, to auto przyspiesza świetnie i nie zrzuca nam biegów, czyli możemy uderzyć w odcinkę, tak jak lubię. Nowe S3 brzmi i jeździ, a tego się właśnie oczekuje od Hot Hatcha i wreszcie to dostajemy. Do tego mamy świetne osiągi oraz bardzo dobrą trakcję. Z takich jeszcze mniejszych zmian to hamulce mają teraz o 4 mm większe tarcze, lekko usztywnione łożyska wahaczy przednich, nowe łożyska przegubów, a także i układ kierowniczy jest delikatnie usprawniony oraz skrzynia biegów przeprogramowana, żeby była delikatnie szybsza. Audi wreszcie odrobiło lekcję. No i do tego auto wciąż jest praktyczne. Nowa S3 pod lifcie nadal występuje w wersji Sportback, czyli hatchback, oraz w sedanie, który dumnie jest nazywany limuzyną. Hatchback ma bagażnik o pojemności 325 litrów, co nie jest oszałamiającym wynikiem. Niestety, napęd 4x4 zabiera trochę kufra, bo zwykłe A3 z napędem na jedną oś ma bagażnik większy o 55 litrów. Chociaż i tutaj da się spakować, a kufer ma drugie dno. Jak mamy wystarczająco długie ręce, to bagażnik można powiększyć z poziomu kufra i wtedy otrzymujemy no niemal płaską powierzchnię. Z tyłu też się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Nie jest tu bardzo dużo miejsca, ale od biedy mógłbym tutaj podróżować. Jest podłokietnik, są nawiewy, są złącza. Jest też opcjonalny szyberdach, który też pewnie zabiera nam delikatnie miejsce na głowę. Z przodu jest oczywiście dużo wygodniej, fotel jest w pełni elektryczny i naprawdę wygodny, a przy tym ma odpowiednie trzymanie boczne. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj, w stosunku do przedlifta, zmiany są naprawdę kosmetyczne. Mamy inną dźwignię o zmiany biegów, o ile te przyciski można nazwać dźwignią, a także i mamy nowe oświetlenie nastrojowe w kabinie, więc tak naprawdę no, można powiedzieć, że te deski są no, niemal takie same. I deska jest naprawdę ładna, zwłaszcza jak popatrzymy na konkurencję. Nie ma tutaj na przykład sterczącego tabletu, tylko jest ładnie wkomponowany i do tego mamy fizyczne przyciski od klimy czy od audio. Jedyna uwaga, to ten system multimedialny jest po prostu za wolny i czasami łapie duże opóźnienie. Zwłaszcza zaraz po odpaleniu samochodu trzeba mu dać czasem i 30 sekund, żeby dało się cokolwiek na nim zmienić. Tutaj ewidentnie potrzeba albo nowszego systemu, albo innego procesora. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają kilka motywów i kilka widoków, ale wszystkie są czytelne, są motywy komputerowe, ale są takie w miarę klasyczne. No to też mi się podoba. Tak samo jak podoba mi się spasowanie materiałów, pod tym względem Audi jest obecnie liderem w tej klasie. Oczywiście muszę ponarzekać na Piano Black, bo tego tutaj nie powinno być. Tak samo i te materiały, no to nie są materiały premium. A, i jeszcze jedna uwaga. Otóż w opcji jest spłaszczona kierownica, która moim zdaniem jest ładniejsza niż ta okrągła.
Nowością w wersji po lifcie jest też audio Sonos zamiast B&O, ale ciężko mi ocenić, które lepiej gra. W takim razie pora na schowki, a potem pogadamy o cenie. A przed ceną jeszcze mała wstawka o spalaniu, bo o tym chyba nie powiedziałem. W mieście zejście poniżej 10 litrów jest oczywiście niemożliwe, no chyba że jeździcie przez puste miasto w nocy. Ja miałem ciągle wyniki tak od 11-12 litrów w górę. Na trasie jest nieco lepiej i przy 120 da się zrobić wyniki w okolicy 7 litrów, a przy 140 9. Wydaje mi się, że wersja poliftowa jest delikatnie bardziej oszczędna niż przedlift. Bak paliwa nadal ma 55 litrów. Teraz możemy pogadać o cenie. Podstawowe, poliftowe Audi S3 kosztuje 232 000 zł, a mój egzemplarz, doklikany w niemal wszystko co się da, kosztował 354 000 zł. Abstrakcyjnie dużo, bowiem dodatków było tutaj aż za 120 000 zł. Teraz na ekranie widzicie wszystkie opcje. No jest drogo. Przyznam bez bicia, że odświeżone S3 bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Po pierwsze, wydech potrafi zmienić bardzo wiele, a po drugie, ten nowy tylny dyferencjał oraz nieco przeprogramowany silnik obudził w S3 emocje. Naprawdę, przez to, że auto brzmi, to auto inaczej czujemy, a dyfer potrafi lekko zrzucić nam tyłkiem, co tylko potęguje sportowe doznania. No i osiągi są jeszcze lepsze, bowiem jest ponad 1 sekundy szybciej w czasie od 0 do 200, to jest naprawdę duża poprawa. A przy tym wszystkim auto wciąż jest tak samo praktyczne, nie jest bardzo paliwożerne i spokojnie może być to autem do wszystkiego. W kwestii wyglądu to mi się bardziej podobał przedlift, no ale cóż, każdy ma swój gust. Aha, i jeszcze wracając do wydechu, to jakbyście go wybrali, to pamiętajcie, że on się z czasem wypala i coraz lepiej brzmi. Miałem przyjemność słuchać Akrapa w S3, jak auto miało nieco ponad 1000 km i brzmiało tak średnio. A znowu w testowanym egzemplarzu auto miało już 8500 km i naprawdę brzmiał inaczej, dużo bardziej basowo i potrafił strzelać. Cześć!